Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku budowy sedana. Tak jak w tytule filmu, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, a przy budowie tego typu samochodów większość rzeczy nie idzie zgodnie z planem. Udało mi się ostatnio wygospodarować około 1,5 miesiąca na to, żeby popracować trochę przy tym aucie i dokończyć wiele rzeczy, głównie przy karoserii, ale też innych rzeczy naokoło. I plan był ambitny, tak żeby to auto wyjechało z garażu o własnych siłach i udało się większość rzeczy, ale niestety nie to i kilka innych rzeczy zresztą też nie. Niemniej bardzo się cieszę, że udało mi się popchnąć to auto do przodu i tak jak w poprzednich filmach robiłem po prostu zdjęcia na bieżąco, ale ten klip i klip, który później zobaczycie na koniec, w którym pokażę Wam to, jak auto wygląda aktualnie, nagrywam nowym sprzętem, który właśnie wczoraj kupiłem i bardzo się z tego cieszę. Więc mam nadzieję, że vlogowanie, nagrywanie w tym roku mocno rozwinę, ponieważ w końcu sprzęt mnie nie ogranicza, z czego się bardzo cieszę. Ale o tym będzie później. No niemniej na ten moment zapraszam Was na zdjęcia i na mój opis z backgroundu, a za chwilę wrócimy do auta i pokażę Wam na bieżąco, jak to wygląda teraz na żywo. Poprzedni odcinek zakończony był w ten sposób, zdjęciem sedana wystawionego na zewnątrz z połatanym zderzakiem. Z połatanym, ponieważ musiałem go jakkolwiek poskładać do kupy, bo był w wielu częściach. Poskładać w tym celu, żeby zrobić przednią konstrukcję baszbara, tak żeby to miało po prostu ręce i nogi. No, z racji, że auto było na zewnątrz, to mogłem ogarnąć zderzaki, które po jakimś czasie wyglądały w ten sposób. I czujne oko na pewno zauważyło to przed chwilą, jak mówiłem na wstępie, że jest żółta listewka na dole zderzaka. No i będą takie żółte detale właśnie w aucie. Nie będzie ich za dużo, ale będzie to taki mały smaczek. No i właśnie jeżeli chodzi o zderzaki, no to trzeba było je ogarnąć i o ile tylne na dobrą sprawę wystarczyło tylko pomalować, no to z przednim już było trochę gorzej, ponieważ był w kilku kawałkach, można tak powiedzieć, albo nawet w kilkunastu. I na tych zdjęciach będę Wam pokazywał, jak ogarnąłem ten zderzak, ale na wstępie chcę odpowiedzieć na pytanie, które na pewno mi zadacie, czy mi się chciało? Tak, chciało mi się, ponieważ mam sentyment do tego zderzaka i bardzo mi się podoba. Tutaj widać, że brakowało jednego kawałka, a na tym zdjęciu już jest, tylko że to jest zderzak dawca. No i po prostu wyciąłem zderzak dawca, pociąłem go na kawałki i przeszczepiłem poszczególne elementy do właśnie tego mojego konkretnego zderzaka. Przedni prawy górny róg, tak jakby, tutaj widać, że jest przypasowany, wycięty od jednego zderzaka, od zderzaka dawcy. Tutaj przyklejone taśmą, tak żeby można było zaspawać to od środka. Połączone dwoma szczypcami, tak żeby też jako tako ustawić wymiar. I tutaj już przyspawane od środka i delikatnie na zewnątrz. Jeżeli chodzi o kształt, to górna część zderzaka M-pakietowego i nie M-pakietowego, który był z kolei dawcą, jest taka sama. Także tutaj kształt się zgadzał i nie było zbyt dużej rzeźby. Gorzej z dołem, ponieważ sentyment do tego zderzaka mam dlatego, że mi się podoba, ponieważ kupiłem go bardzo tanio. On jest z plastiku PP, łatwego w spawaniu i jest odlany jednocześnie z dokładką dolną, która z kolei, jak już się połamała, to się połamała bardzo chamsko i trzeba było niektóre elementy uzupełnić, bo ich po prostu nie było i ten element jest wycięty z zderzaka dawcy, ale z zupełnie innego miejsca, ale mniej więcej się zgadza, jeżeli chodzi o kształt. Dolny element też go tam po prostu wcięło w międzyczasie i to na dobrą sprawę jeszcze w poprzednim aucie, jak był niebieski, to ten zderzak był w tym miejscu połamany i tych elementów mi brakuje od tamtego czasu. Były po prostu zaklejone jakoś na patencie. No a przy okazji teraz, jak już to robię, to zrobiłem to w miarę tak jak powinno być, czyli uzupełniłem po prostu brakujący element kawałkiem plastiku. Tutaj już pospawane, oszlifowane i zaszpachlowane wstępnie. Też jakoś bez zbytniej przesady to szpachlowanie, tak żeby nie przesadzać z ilością, żeby to też nie pękało za jakiś czas, chociaż liczę się z tym, że to ten zderzak i tak będzie miał ciężkie życie. Tutaj już cały wyszlifowany podlakier. Były jakieś drobne nierówności, jakieś kropki od szpachli, takie rzeczy, które normalnie by nie przeszły, ale w przypadku tego zderzaka absolutnie wszystko przejdzie i najważniejsze jest to, żeby był, jak to mówi Dominik, nocą z 10 metrów ładny, polakierowany w kolor cały zielony, później pomalowana żółta dokładka i tak się prezentował na aucie. Tylny zderzak na dobrą sprawę jest tylko zielony, tam nie ma na razie żadnych dodatków. Widzieliście też na poprzednim filmie, jest powrót do belki tylnej z włókna szklanego i ona sobie zostanie razem ze zderzakiem. Są zapinki jeszcze niedokończone, ale to już jest detal na przyszłość. Jak już zebrałem czas i siły, ochoty, chęci i fundusze na to, żeby móc auto wstawić do środka, z powrotem wciągnięte linką holowniczą
najpierw w górę ulicy, ponieważ nie jestem w stanie wepchnąć tego auta samemu, ponieważ nie dość, że wjazd mam w dół, no to ulica też jest pod kątem, także muszę się wspomagać takimi rozwiązaniami, czyli ciągnąć auto na linkę i wjeżdżać do środka po prostu na luzie, hamując hamulcami, także hamulce też są ważne w momencie, kiedy autem wjeżdżam do środka, bo inaczej nie będę w stanie nim wyhamować. I kiedyś jedna historia była w związku z tym, ale to może zostawię dla siebie. Na sam początek zacząłem od demontażu tapicerki, ponieważ ten film mówi więcej niż 1000 słów. Po prostu zrobił mi się w środku ogromny basen, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Podłoga była cała mokra. No i muszę przyznać, że zrobiło mi się trochę smutno, jak ściągnąłem tapicerkę, bo centralnie z prawej strony naprawdę było po 2 cm wody w zagłębieniu. No i ta podłoga była też łatana przeze mnie, wycinana, spawana i malowana. Także nie o to chodziło, żeby tak woda stała w podłodze, która była uratowana. Także zrobiłem po prostu otwory jakieś rewizyjne, tak żeby ta woda się wylała i centralnie wiaderko wody stamtąd się wylało. I wstawiłem do środka grzejnik elektryczny, tak żeby to wyschło po prostu. Żeby, całe szczęście jakby wywaliłem całą tapicerkę i na początku chciałem ją zostawić, ale ona była już w tak dramatycznym stanie i była tak mokra, że ją wywaliłem. Na szczęście ona była i tak już wcześniej pocięta, więc jej demontaż był bardzo łatwy. No jeżeli chodzi już o demontaż, no to postanowiłem zdemontować całą deskę rozdzielczą, ponieważ ona się trzyma na 3 śrubki i 2 trytki. Także jej demontaż jest dosyć łatwy. No i kierownicę trzeba do tego zdemontować. I liczniki, ale to jest dosłownie 5 minut roboty i deska jest ściągnięta. No i przede wszystkim najpierw to musiało się dobrze wysuszyć, a później będzie rozdział na temat odświeżania wnętrza i malowania. Wnętrze zdemontowane, mogłem przejść do tego, żeby zacząć demontować silnik, ale zanim zacząłem go demontować, no to chciałem przygotować jeden element, czyli rurę dolotową do filtra powietrza, między filtrem powietrza a turbosprężarką, ponieważ wcześniej nie miałem, miałem, ale nie miałem żadnego mocowania do niej i ten filtr był po prostu jakoś tam luzem, więc do tej rury aluminiowej dospawałem kawałek płaskownika z otworem i ten płaskownik teraz na zdjęciu widać, że jest przykręcony za pomocą śruby i żabką jest przytrzymany kawałek dolnej części mocowania. A tutaj już przyspawana całość i z założonym wibroizolatorem. Przed chwilą była śruba, dlatego że podczas spawania jest bardzo duża temperatura, zwłaszcza podczas spawania aluminium. Wszystko się bardzo mocno nagrzewa, więc ten wibroizolator mi się po prostu stopił. Dlatego była śruba przykręcona na wymiar. A tutaj już wibroizolator docelowo jako element montażowy tej rury. Zrobione to jeszcze z całą konstrukcją baszbara, tak żeby wiedzieć, gdzie dokładnie jest ten filtr, wiedzieć, gdzie jest lampa. I tak, żeby zmieścić się ze wszystkim po prostu tam pomiędzy tą przestrzeń lampy, nadkola, fartucha i tak dalej. No a z racji, że to była jedyna rzecz, do której potrzebowałem front i była już zlepiona, no to mogłem przejść do tego, żeby wyciągnąć silnik. No i w pierwszej kolejności zdemontowany właśnie ten front cały aluminiowy. Chłodnic na dobrą sprawę nie było, był tylko intercooler, ale on tylko przykręcony był dosłownie na sztukę, bo i tak zresztą jego demontaż jest bardzo łatwy, ponieważ są 2 silikony z 2 stron, a sam intercooler trzyma się na 4 wibroizolatorach, także 4 nakrętki, 2 opaski, wszystko w dół. Silnik był wcześniej zalany olejem, ponieważ chciałem nim kręcić rozrusznikiem i próbowałem nawet kręcić rozrusznikiem, ale miałem zbyt słaby akumulator, plus do tego kilka po prostu problemów nastąpiło takich, że przez czas, kiedy auto stało na zewnątrz, nie byłem w stanie kręcić rozrusznikiem, więc po prostu raz na jakiś czas kręciłem sobie wałem, tak żeby ten olej jakkolwiek krążył w tym silniku. A z racji, że potrzebowałem zdemontować silnik, o czym za chwilę powiem, no to zlałem olej i przeszedłem do wyciągnięcia silnika na zewnątrz, na stojak i tutaj już widać pustą komorę, silnik na stojaku. Konstrukcja aluminiowa oparta, po prostu tam chwilowo musiała gdzieś się znaleźć, ale silnik był gotowy do tego, żeby go rozkręcać. Zanim do silnika, to chciałem jeszcze powiedzieć najpierw o blacharskich tematach, które w pierwszej kolejności zrobiłem, ponieważ jeżeli chodzi o rozkładanie silnika albo rewizję drobną silnika, dlaczego i co tam właściwie zacząłem robić, dlaczego to wyciągnąłem, to powiem o tym za chwilę. Ale jeżeli chodzi o tematy blacharskie, na które chciałbym się teraz skupić, no to przede wszystkim to zdjęcie jest jeszcze na stalowej konstrukcji przedniego baszbara i to zdjęcie było robione
około rok temu, gdzie w momencie, w którym zrobiłem kolektor wydechowy, gdzie zacząłem pasować te elementy, no i wiedziałem, że będzie problem, jeżeli chodzi o dolny wąż chłodnicy, ponieważ widać, że tutaj one są na kursie kolizyjnym, można tak powiedzieć. I tutaj przykładając rurę nierdzewną, którą zrobiłem sobie w pierwszej kolejności jakiś czas temu, no nie ma opcji, ta turbina jest za duża i wyszła w takim miejscu, że po prostu nie może być w ten sposób kolanko, ponieważ no, nie zmieści się filtr powietrza, nie miał właśnie jak przejść, bo idzie przez światło właśnie rury silikonowej, która byłaby dolotem powietrza. Także wiedziałem, że będę chciał to robić w ten sposób, czyli dolny wąż od chłodnicy będzie szedł sobie pomiędzy turbosprężarką a podłużnicą, no ale w tym celu musiałem wyciąć dolny kawałek podłużnicy, już tutaj zaznaczony i wycięty. Pierwotnie zrobiłem to właśnie na 4 śruby, ale zostawiam to na 3 śruby i to i tak będzie działało poprawnie. Nie ma takiej potrzeby, żeby to było na 4. Zaspawane to jest to po prostu kawałkiem rury, chyba bezszwowej, ale dobrze pamiętam, po prostu rozciętej i częściowo wyprostowanej. Tutaj przyspawane i oszlifowane, tak żeby było ładne, gładkie i przygotowane już do malowania. A tutaj już pomalowane, chlorokauczuk, podkład i pędzel. Cała komora była lakierowana na czarno, ale też zastanawiałem się, czy by nie odświeżyć jej teraz, albo nie pomalować w jakiś fajny kolor. Ale doszedłem do wniosku, że mam na tyle dużo pracy z tym samochodem, że to po prostu musi poczekać i kiedyś być może do tego wrócę i kiedyś odświeżę tą komorę, a póki co ten wspawany element jest zabezpieczony tak jak powinien być i tak jak ufam temu rozwiązaniu. A jeżeli chodzi o dlaczego ufam temu rozwiązaniu, a nie robię tego inaczej, o tym też za chwilę powiem. Ciąg dalszy prac blacharski był taki, że wróciłem do rzeczy, którą zrobiłem też jakiś czas temu, czyli wycięcia podłogi do tego, żeby dopasować wózek przerobiony pod dyfer E39 i o tym też za chwilę powiem. No przede wszystkim trzeba było wyciąć troszeczkę tą budę naokoło mocowań wózka i w związku z tym też trzeba było to zaspawać, ale z racji, że wtedy nie miałem czasu w momencie, w którym to robiłem, to zrobiłem sobie po prostu szablonę z kartonu, pomalowałem to sprayem, założyłem wózek po prostu na sztukę i wypchnąłem auto. No a teraz z racji, że chciałem to dokończyć, to wózek znowu został zdemontowany, miejsca zostały oczyszczone i wszystkie blaszki, które dociąłem wcześniej na laserze, zostały dopasowane, musiały pasować, były jakieś drobne, ewentualne liźnięcia, ale to musiało pasować z tego względu, że po prostu zrobiłem sobie szablony z kartonu na wymiar i tak, żeby to dopasować. I moment, one były już pospawane na swoich miejscach. Tutaj akurat tylna część. Został też odcięty wspornik do punktu podnoszenia, z tego względu, że on nie do końca wychodził w takim miejscu, jakim powinien, więc wolałem go wyciąć, wspawać te zamknięcia budy i przyspawać jeszcze raz rurę do punktu podnoszenia, które jednocześnie jest też wzmocnieniem podłogi i tego punktu podnoszenia, jakby wszystko się wzmacnia na zewnątrz. Tak wygląda przednia część z kolei pospawana i jeszcze przed oszlifowaniem przednia część od dołu, a tak wygląda przednia część od góry. Te czarne rurki to są przewody paliwowe, zwykłe, najzwyklejsze przewody gazowe, miedziane w otulinie PCV, chyba PCV, plastikowej w każdym razie. Nie chciałem wychodzić do góry mocowaniami wózka, coś takiego też się robi, ale moim zdaniem jest to trochę przerost formy nad treścią, ponieważ w momencie, kiedy jeździ się w rajdach, no to ok, to auto dostaje bardzo mocno, karoseria dostaje bardzo mocno w dupę, chociaż akurat jeżeli chodzi o konstrukcję E36 i E46 to są naprawdę bardzo sztywne auta i moim zdaniem nie trzeba ich aż tak wzmacniać, żeby wychodzić tutaj dodatkowymi mocowaniami wózka, a w przypadku mojego auta, które będzie do driftu, to te mocowania, wzmocnienia, które zrobiłem od dołu, one w zupełności wystarczą. Tutaj jeszcze raz zdjęcie od dołu tylnej części razem z wspornikiem do punktu podnoszenia oszlifowane i przygotowane do malowania. Tak samo przednia część też oszlifowana i przygotowana do malowania. I tutaj już pomalowana tylna część, podkład plus chlorokauczuk. I tak samo przednia część też pomalowana podkład plus chlorokauczuk. Dlaczego chlorokauczuk z pędzla, a nie coś lepszego? Z tego względu, że 3 lata temu robiłem całą konserwację podłogi właśnie tym, co widzicie na zdjęciach, czyli Intertroton, czy Troton, nie wiem nawet jak ta firma do końca się nazywa. Nazywa się to Rangers. To jest dokładnie to samo co Cobra, czyli poliuretanowy
baranek dwuskładnikowy, po lewej stronie baranek, po prawej utwardzacz, który wlewa się do środka, miesza i nakłada za pomocą pistoletu. I wszystko było fajnie, tylko że niestety, ale zaufałem osobom, które mówią mądre rzeczy w internecie, tak jak na przykład ja, z tym, że akurat to, że ja nagrywam, jest właśnie powodem tego, że naciąłem się na specjalistów, między innymi specjalistów, którzy nie do końca wiedzą, co robią, a uczą ludzi i pokazują, jak robić rzeczy. I to jest bardzo dobrym przykładem tego, że zaufałem po prostu komuś, kto się zna i zastosowałem właśnie dokładnie to, ale niestety tego typu baranek nie nadaje się na elementy konstrukcyjne. To jest przedni kielich i widać tutaj odpadający płatami dokładnie właśnie tą konserwację, o której przed chwilą mówiłem. I takie miejsca były w całym aucie, na dobrą sprawę. I nie tylko w miejscach, które pracują, w miejscach konstrukcyjnych, ale też na podłodze. Za chwilę Wam pokażę. No i jak widać, to po prostu odpada płatami dosłownie. Czasami samo odpadło, w sensie już były takie puste plamy. W niektórych miejscach trzeba było temu pomóc, no ale najgorsze jest to, że to odpada, w środku jest wilgoć, woda i to gnije na potęgę, w sensie to potrafi zgnić dużo szybciej niż gdyby tego nie było, no po prostu wilgoć zbiera się w środku i tak wyglądała też podłoga po oczyszczeniu. Niektóre miejsca wystarczyło dmuchać sprężonym powietrzem i te płaty dosłownie odpadały. I co mogłem z tym zrobić? Na dobrą sprawę niewiele, więc te elementy, te miejsca, które były najgorsze, po prostu oczyściłem tak jak mogłem i pomalowałem chlorokauczukiem podkład i lakier. Ufam na tyle temu chlorokauczukowi, że widziałem elementy, które jeździły po 2-3 lata, typu wózki, wahacze i tak dalej. I to wszystko wygląda bardzo dobrze. Nie jest tak dobrze jak proszek, chociaż na dobrą sprawę ten lakier jest miękki. Jest troszeczkę bardziej miękki niż proszek, więc on wytrzyma, myślę, że troszeczkę może nawet dłużej na elementach, które są elastyczne, takie właśnie jak na przykład ten kielich czy podłoga. Chociaż ciężko powiedzieć, żeby podłoga się mocno ruszała. Może być to też kwestia tego, że nie do końca dobrze oczyściłem te elementy, chociaż wszystko było oszczotkowane i odtłuszczone. I no ciężko jest mi powiedzieć na dobrą sprawę, co było powodem tego, że tak ta konserwacja popękała. Myślę, że po prostu raz na jakiś czas trzeba będzie zajść tam od dołu, wyczyścić dokładnie te elementy, które dalej będą odpadały i to pomalować jeszcze raz. I no niestety, ale będę musiał się z tym liczyć, że raz na jakiś czas trzeba będzie po prostu to kontynuować. Mocowania wózka gotowe, więc możemy przejść już stricte do wózka i chciałbym powiedzieć o tym, że bardzo dziękuję wszystkim, którzy odezwali się do mnie po ostatnim filmie, który dotyczył montażu dyferencjału E39 do E36, ponieważ dostałem bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo informacji i bardzo dużą burzę mózgów u mnie wywołał ten właśnie film i rozmowy na temat tych modyfikacji. I w związku z tym też pomyślałem, że wykorzystam część tych informacji, które od niektórych z Was dostałem i pomyślałem, że zamiast montować ten zielony wózek, który miałem wcześniej, zamontuję wózek, który zacząłem przerabiać i doszedłem do etapu, gdzie chcę zrobić troszeczkę więcej przy tym wózku. I tutaj jest ten wózek właśnie na statywie, który zrobiłem właśnie po to, żeby pociąć go, zrobić mocowania do dyferencjału, tak żeby nie przesunęły się miejsca montażowe wózka do karoserii. I na tym zdjęciu widać przerobione mocowania wahaczy. Jeżeli chodzi o górny wahacz, który jest na dole, tam jest tylko wzmocnienie, a jeżeli chodzi o dolny wahacz, który jest u góry, ponieważ wózek jest do góry nogami, ma 3 otwory w celu regulacji wysokości tego wahacza. Na dobrą sprawę nie będę wchodził teraz w szczegóły dlaczego tak, tylko pokażę Wam zdjęcia, jak to zostało przerobione. Z tego względu, że zrobię o tym osobny film, jeżeli chodzi właśnie o modyfikację tylnego zawieszenia, zarówno takie plug and play, jak i właśnie takie, czyli bardziej skomplikowane, ale dokładnie co, dlaczego i po co będzie w osobnym filmie. Jeżeli chodzi o ten wózek konkretnie, okazało się, że nie do końca wspawałem tą pionową blachę w odpowiednie miejsce, więc muszę ją wyciąć i muszę jeszcze trochę popracować nad tym wózkiem. Także doszedłem do wniosku, że jednak zamontuję ten zielony wózek, jedynie wspawam w niego te elementy, o których przed chwilą mówiłem, czyli relokację
dolnego wahacza z 3 otworami. Sprawdziłem sobie wszystko na założonym dyferencjale, tak żeby mieć pewność, czy to na pewno się zmieści i ile muszę wyciąć, ile muszę podpasować, tak żeby to się zmieściło. Tutaj jeden z elementów już właśnie wycięty, po prawej stronie, po lewej jeszcze oryginalne mocowanie. Tutaj to zmodyfikowane mocowanie w środku z 2 tulejami, które służą jako statyw, tak żeby zachować odpowiednią szerokość w środku pomiędzy tulejami, żeby to się nie przesunęło podczas spawania, żeby po prostu odpowiedni wymiar to wszystko trzymało. Tutaj już oba mocowania wspawane i włożony dyferencjał, tak żeby jeszcze raz sprawdzić, ile mam miejsca, czy aby na pewno wszystko mi się mieści. Wszystko się mieściło, także mogłem wspawać pionowe blachy od środka z jednej i z drugiej strony. I tutaj już pomalowane z powrotem na zielono wózek, włożone na auto i właśnie w celu instruktażowym nagrywania klipów o tym filmie, o którym przed chwilą mówiłem, czyli modyfikacji tylnego zawieszenia, zrobiłem sobie pomiary. Tutaj akurat jest zdjęcie, na którym nagrywałem sobie filmy z pomiarów kątów. No nie będę wchodził teraz dokładnie w szczegóły, bo będzie z tego osobny film, no ale jest to uzasadnione. Ta modyfikacja jest uzasadniona. Mierzyłem sobie to kątomierzami, na ile zmieniają się parametry w zależności od w którym miejscu jest zamontowany ten wahacz. Tu na zdjęciu widać, że jest zamontowany w dolnym oczku i z tą informacją na razie Was zostawię. Powiem tylko tyle, że jest to drobna modyfikacja, która dosyć dużo daje, jeżeli chodzi o pracę tego zawieszenia i o uzyskanie pewnych parametrów, o których zależy nam w przypadku pracy zawieszenia w drifcie. To by było na tyle, nie będę na razie się rozwodził. Niedługo postaram się ten film zmontować i wtedy wszystkiego się dowiecie. Jeżeli chodzi o środek, drobne rzeczy przed większym malowaniem, które chciałem zrobić i mieć z głowy, czyli shifter. Płyta shiftera była wcześniej już zrobiona i pomalowana na zielono, ale tak nie do końca mi się podobało to, że hamulec ręczny nie będzie miał dodatkowego wspornika, więc go po prostu zrobiłem. Dospawałem kawałek blaszki do tego. Na początek wycięty z kartonu, a później dospawany kawałek blachy. I tutaj wrócę jeszcze raz do tego zdjęcia na początek. Tu są 3 nitonakrętki wspawane. Jest to tak paskudnie z tego względu, że robiłem to na szybko na zewnątrz, gdzie nie mogłem autem wjechać na kanał i no po prostu tak wyszło, ale było to później oczyszczone i pomalowane. W ten sposób właśnie pomalowane od dołu, zabezpieczone. Tam i tak jest skrzynia, tego nie widać. No i cóż, nie ma tutaj nad czym się rozwodzić, nie wygląda to idealnie, ale technicznie jest, myślę, że zgodnie ze sztuką i ten ręczny, ta płyta z ręcznym nie będzie się podczas zaciągania ręcznego, nie będzie się po prostu wyginała. Mam taką nadzieję. A czy tak będzie, to się sprawdzi za jakiś czas. Wózek przerobiony i gotowy do montażu, ale był spawany i tego akurat nie zrobiłem wcześniej, czyli konserwacja w środku woskiem do profili zamkniętych. Przy okazji robienia blacharki doszedłem do wniosku, że zrobię to też w wózku i tak samo jak za każdym razem to robię, czyli ten wosk nagrzewam w gorącej wodzie, po prostu w zwykłej kuchence takiej elektrycznej z gorącą wodą. Nagrzewam i nakładam pistoletem w otwory technologiczne. Tutaj na zdjęciu widać tylne mocowanie wózka i punkt podnoszenia już pomalowany na żółto, środek pomalowany na czarno, ale za pomocą właśnie tego wężyka w otwory, które właśnie w tych blachach zrobiłem, wycinając je na laserze, uwzględniłem właśnie te otwory, jest wosk do środka aplikowany i dzięki temu też nie będzie to korodowało od środka tam, gdzie było to spawane. I później we wszystkie otwory, które właśnie były w celu tej rewizji do zabezpieczania, we wszystkie otwory wpukane takie koreczki malutkie plastikowe FI10, żeby tam z kolei nie dostawała się wilgoci woda, żeby to tak też zabezpieczyć. No i to było na dobrą sprawę ostatnia rzecz, po której można było już montować tylne zawieszenie. Pomalowane pastą miedzianą miejsca montażowe tylnego wózka. No i tylny wózek wrzucony już na miejsce, dokręcony na gotowo. I też jeden drobny mały fuck up, ale olewam go. Clearance, przestrzeń, jak zwał, tak zwał, z przodu pomiędzy wózkiem a karoserią jest. Z tyłu jest już troszeczkę gorzej. W jednym miejscu wózek opiera się i dotyka o budę, a właściwie dotyka o spaw tego wzmocnienia, ponieważ nie uwzględniłem tego, że może być taka sytuacja.
ale wózek jest na niebieskim poliuretanie, on praktycznie nie będzie pracował, a nawet jeżeli będzie chociaż delikatnie pracował, to i tak nie zrobi to krzywdy ani karoserii, ani wózkowi, także absolutnie nie miałem ochoty na to, żeby to demontować, szlifować, malować i zakładać jeszcze raz. Jeżeli będzie taka potrzeba za jakiś czas, to po prostu to zrobię, ale póki co tylne zawieszenie jest gotowe do tego, żeby je montować. Tylne, górne wahacze póki co zostały jeszcze seryjne. W międzyczasie pomalowałem je proszkowo na czarny mat i założyłem niebieski poliuretan, czyli 90 SHA z MPBS, odpowiednik żółtego poliuretanu. Nie wiem, czy one zostaną, z tego względu, że możliwe, że założę półosie od 3-litrowego diesla, które wymagają tego, żeby albo te wahacze przerobić, albo zamontować wahacze z X3, o ile dobrze pamiętam, aluminiowe, czego raczej bym nie chciał robić, więc na dobrą sprawę zostaje to, bo nie wiem jeszcze do końca, jakie półosie zastosuję, więc na razie, żeby auto stało na kołach, to te wahacze po prostu zostały zamontowane i przy okazji jeszcze robienia tylnego zawieszenia i robienia elementów w tylnym zawieszeniu. Ten miszmasz, który tutaj widać, przewodowo-trytkowy, jest związany z tym, że to mocowanie po lewej stronie, gdzie jest czerwona strzałka, zrobiłem w momencie, kiedy nie miałem tylnego zawieszenia kilka lat temu. I to miało być mocowanie do dodatkowego przewodu na hamulec ręczny, ale zrobiłem je dokładnie centralnie pod wahaczem wleczonym. I ono jest takie wygięte z tego względu, że przy maksymalnym dobiciu wahacz stukał właśnie o to mocowanie. Wiedziałem o tym od samego początku, że to nie wyda, dlatego zrobiłem to mocowanie na środku, zaznaczone żółtą strzałką, do hamulca ręcznego, a maksymalnie po prawej stronie jest oryginalne mocowanie do hamulca nożnego i akurat ono sobie zostało. Jeżeli chodzi o przewód hamulca ręcznego, on jest w peszlu, z tego względu, że niestety, ale wyglądał w ten sposób, czyli go po prostu przetarło. To mocowanie po lewej stronie, które było nieużywane, po prostu przetarło przewód. Więc wracając jeszcze raz do tego zdjęcia, zarówno to mocowanie po lewej stronie jest wycięte, jak i to środkowe jest odkręcone, bo ono było przykręcone. Zostało jedynie mocowanie po prawej stronie do oryginalnego przewodu hamulcowego. Przewód hamulcowy ręcznego będzie w stalowym oplocie, on będzie trochę inaczej zamontowany, ale to też za jakiś czas, bo na razie tylne zawieszenie jest całkowicie poskładane na sztukę, byleby auto po prostu stało na kołach. Z tyłu na razie założone wahacze zrobione z kawałka śmieci, po prostu, tak jak powiedziałem przed chwilą, żeby auto stało na kołach. Ponieważ wahacze będę robił jeszcze troszeczkę inaczej, stricte pod siebie. Wahacze regulowane. Mam kilka kompletów tych wahaczy do różnych aut, w sensie do różnych BMW, ale chcę sobie zrobić je troszeczkę inaczej i myślę, że za jakiś czas o tym powiem, co i jak i dlaczego. Wracając do wnętrza, wszystko zostało wyczyszczone w miarę możliwości, oszlifowane, oszczotkowane i przede wszystkim wysuszone. I na wstępie miałem pomysł taki, żeby całe wnętrze malować na szaro w kolor klatki bezpieczeństwa. Później, żeby malować go na żółto, w sensie, żeby malować wnętrze na żółto, ale poszedłem po rozum do głowy i pomalowałem wszystko na czarno. W sensie całą podłogę pomalowałem na czarno, a klatkę zostawiłem szarą. Chlorokauczuk, tak samo jak elementy podłogi. Też nie wyszło idealnie, nie jestem do końca zadowolony, ale absolutnie nie chciałbym malować tego natryskowo, ponieważ jest to rzeźnia, malowanie czegoś takiego natryskowo. Więc po prostu pomalowałem to na czarno z pędzla i efekt jest zadowalający, akceptowalny, przyzwoity. Nie wiem jeszcze jakich słów użyć, po prostu jest ok, dla mnie wystarczająco. No i skoro wnętrze było już pomalowane, to można było założyć deskę rozdzielczą, wyciągnąć częściowo przewody elektryczne, ale tylko do najważniejszych elementów pod tytułem pompy paliwa, cała reszta po prostu sobie wisi i czeka na swój czas, ponieważ będzie cały panel sterowania z włącznikami, z zegarami itd. Ale na razie tylko to, co było potrzebne, to elektryczna szyba i pompy paliwa na dobrą sprawę i nic więcej. A później będzie jeszcze hebel, będzie trochę poprawiona instalacja do akumulatora, który jest za fotelem pasażera, a na razie po prostu wszystko sobie wisi na trytkę, szczęśliwie i czeka na swój czas. Od początku wiedziałem, że problem jest w szyberdachu, jeżeli chodzi właśnie o dostęp wody do środka, tylko nie wiedziałem, że aż tak mocny, ponieważ po około 2 tygodniach stania w środku naciąłem silikon, którym był oklejony właściwie szyberdach od góry. No i po pierwszym dosłownie nacięciu wyleciała stamtąd woda, która stała po prostu w środku pomiędzy szyberdachem a karoserią.
więc wyciąłem to bardzo dokładnie, całkowicie całą uszczelkę, która tam była wcześniej, ponieważ była uszczelka i uszczelka była jakby... Uszczelka została i zaślepka laminatowa była wklejona pomiędzy uszczelkę oryginalną a budę i to nie zdało egzaminu, po prostu uszczelka silikon nie przyklejał się do uszczelki, Sikaflex nie przyklejał się do uszczelki, więc to wszystko wyciąłem, oszlifowałem dokładnie. Chemia, której użyłem, to Sika, której ufam, jeżeli chodzi o właśnie takie połączenia, Sikaflex. I po prawej stronie aktywator, taki czarny, to jest dokładnie to samo co klej do szyb, tylko Sika to jest po prostu firma. Po prawej stronie aktywator, czyli takie czarne mazidło, którym się maluje, to jest jako grunt, a po lewej stronie silikon w formie tuby na pistolet no i można było to kleić, ale zanim jeszcze to kleiłem, to jedna rzecz mnie martwi, ponieważ ten laminat bardzo mocno pracuje. Ten silikon z tyłu, ten który został, on bardzo mocno pracuje i nie mam pewności, czy aby na pewno to będzie uszczelnione tak jak powinno być, a to się okaże, ale nie mam na razie innej opcji niż po prostu zaklejenie tego w ten sposób od zewnątrz. Na początek aktywator, tutaj jeszcze się błyszczy, bo całkowicie nie odparował, po jakimś czasie jak jest cały matowy, to można już kleić. Zaklejone bardzo paskudnie, no najważniejsze dla mnie było to po prostu, żeby to było szczelne. Jeżeli chodzi o kwestie wizualne tego dachu, to za jakiś czas się pomyśli, będzie można to na ładnie wyciąć, zakleić jeszcze raz na równo i całość pomalować, a na razie tylko po prostu to ma być szczelne. Przechodząc już do bardziej mechanicznych rzeczy, udało mi się w bardzo dobrej cenie kupić gwint HR. W bardzo dobrej cenie, ponieważ był w stanie średnim, miał pęknięte sprężyny, o czym wiedziałem. I kupiłem go trochę w ciemno, ale okazało się, że tłoczyska są w bardzo dobrym stanie i to właśnie na czym mi najbardziej zależało, czyli kolumny gwintowane są w bardzo dobrym stanie. Jedynie miały trochę uszkodzone osłony przeciwbłotne, ale je sobie po prostu wymienię. I były pod 4 cylindry, co widać tutaj na zdjęciu z etykietek z obu kolumn, z lewej i prawej. Jest napis 4 cyl, czyli pod 4 cylindry, ale z tego co udało mi się znaleźć informacje, to różnią się jedynie sprężyny. Sprężyny są bardziej miękkie i czuć, że one są miękkie podczas uciskania ich, więc te sprężyny zostawię sobie pod inny gwint, który złożę pod L4, a do tego gwintowanego zawieszenia wykorzystam sprężyny z FK, które są tutaj u góry, z tych kolumn, które są tutaj u góry. A na dole jest właśnie HR. Wszystko jest oszlifowane i przygotowane do malowania. Akurat tutaj też nie zależało mi super na jakimś efekcie wizualnym, tylko takim, żeby odświeżyć po prostu te kolumny i złożyć je od nowa. Jeżeli chodzi o złożenie od nowa, w poprzednich filmach kilkukrotnie wspominałem o tym, że zrobiłem takie relokatory górnego mocowania. I tutaj jest ta następna wersja tego relokatora, który montuje się pomiędzy karoserię a górne mocowanie. U góry właśnie jest relokator, na dole jest górne mocowanie kolumny amortyzatora, kolumny MacPhersona, które jest przykręcone właśnie do kolumny. I to rozwiązanie jest o tyle fajne, że zostawiamy górne mocowanie fabryczne z łożyskiem oporowym, dzięki czemu przekładki są bardzo dobre. W porównaniu do Unibola dużo lepiej kierownica odbija. No i plus do tego jest też możliwość regulacji pochylenia kolumny, ale do swojego zastosowania zrobiłem te relokatory jeszcze troszeczkę inaczej. Tutaj przykręcony już do kolumny właśnie HR-a i jest u góry takie okienko jeszcze dodatkowo wycięte, ponieważ robiąc te relokatory nie wiedziałem, czy będę miał amortyzatory z regulacją, czy bez, więc zrobiłem sobie takie okienko, tak żeby od góry można było dojść do regulacji tłumienia. Akurat w przypadku tego amortyzatora tej regulacji nie ma, ale te relokatory sobie po prostu zostawię do następnego zawieszenia. I tak to pracuje na aucie. Po poluzowaniu 3 nakrętek, które mocują to górne mocowanie, można zmienić sobie kąt pochylenia kolumny, wkładając tutaj imbusa. Teraz kręcę sobie po prostu kolumną luzem, ponieważ auto jest w powietrzu i zawieszenie nie jest dokręcone. Ale na aucie, na ziemi, kiedy auto stoi na ziemi, w środku można włożyć imbusa, o ile dobrze pamiętam, 10 albo 12 i sobie po prostu kręcić tym mocowaniem. Tak wyglądały kolumny już skręcone, gotowe do montażu. Na razie założone tymczasowe sprężyny od Przemka Lexusa. To są sprężyny Max Speeding Rods, które mają dodatkowe takie redukcje. Górny talerzyk i dolny talerzyk są dorobione przeze mnie.
ponieważ ta sprężyna ma większą średnicę w środku, z tym, że te sprężyny nie będą docelowe, ponieważ auto stoi bardzo wysoko na nich, a aktualne sprężyny, które będą zamontowane, są w lakierni proszkowej, także dopiero za jakiś czas będę mógł to poskładać na gotowo tak, jak bym chciał, a na razie jest założone po prostu, żeby auto stało na kołach. Tutaj już założone na auto kolumny. Ten żółty przewodzik to coś, co chciałem już jakiś czas temu zrobić, czyli przewód hamulcowy w stalowym oplocie od Pizza Brakes. Bardzo fajna jakość wykonania, bardzo fajny kontakt. Polecam i cena też bardzo przyzwoita, jeżeli chodzi właśnie o takie przewody hamulcowe. A jeżeli chodzi o stricte hamulce, to widać tarczę litą, ponieważ zmniejszam masę nieresorowaną i nie potrzebuję ogromnych, wielkich hamulców z 3-litrowego diesla w drifcie, w momencie kiedy trakcji z przodu praktycznie nie ma i nie jest ona aż tak potrzebna. Aktualnie jest taki trend, żeby te hamulce zmniejszać, ze względu na to, że nie są potrzebne duże, a z kolei masa jest potrzebna i zwłaszcza masa nieresorowana. Także zdecydowałem się na powrót do litej tarczy. Nie ważyłem tego, ponieważ zapomniałem trochę i jaka jest różnica między wentylowaną a litą tarczą, ale to najważniejszy plus jest taki, że tarcza lita jest dużo tańsza od wentylowanej, a będzie działała identycznie jak tarcza wentylowana, plus mam kilkadziesiąt gram mniej na koło na samej tarczy hamulcowej. Dlaczego wyciągnąłem silnik? No, powodów było kilka. Pierwszym z powodów było właśnie zrobienie miejsca na to, żeby pospawać podłużnicę, o czym przed chwilą mówiłem. Ale oprócz tego mam skrzynię od 3-litrowego diesla. Silnik jest benzynowy w benzynowej pozycji. Co za tym idzie, skrzynia jest pod kątem i włożenie wysprzęglika na aucie w tą skrzynię jest mega ciężkie i najprawdopodobniej wysprzęglik włożyłem bokiem. I przy pierwszej próbie odpowietrzenia pedał wpadł, zrobiła się kałuża pod autem i wiedziałem po prostu, że wysprzęglik wystrzelił. No i najprawdopodobniej włożyłem po prostu wysprzęglik pod złym kątem. Także i tak musiałem ściągnąć skrzynię, więc wolałem wyciągnąć cały układ napędowy. To po pierwsze. Po drugie, zdemontowałem też miskę olejową w celu dojścia do pompy oleju i do ośki pompy oleju, ponieważ w międzyczasie, kiedy składałem silnik w wakacje, udało mi się znaleźć bardzo fajnego tokarza i zawiozłem mu moją ośkę pompy oleju, która jest po lewej stronie, która była dotoczona z 2 elementów. Trochę nie dawało mi to, szczerze mówiąc, spać właśnie to, że ona jest zrobiona z 2 elementów. Nie do końca miało być tak zrobione, ale po prostu zleciłem to tokarzowi, który zrobił w ten sposób. Wykonał mi 2 takie ośki. Jedną miałem już założoną na aucie, drugą miałem po prostu na zewnątrz i wtedy ją zawiozłem do tokarza. Pokazałem mu ją i on powiedział, żebym tego nie montował. I wykonał mi tą ośkę po prawej stronie, która jest wykonana z jednego elementu, toczona z jednego elementu, ze stali C45. I jest to po prostu dużo pewniejsze rozwiązanie w momencie, kiedy jest to z jednego kawałka materiału, a nie z 2. Tak samo tutaj też na tym zdjęciu widać, po lewej stronie jest z 2 kawałków, ta flanszka na zewnątrz jest dotoczona, ta ośka jest dotoczona, wszystko jest osobno, później to jest zespawane ze sobą, a po prawej stronie mamy ośkę toczoną z jednego elementu. I tak dokładnie to powinno być zrobione. Ośkę wprasowałem w pompę oleju, którą miałem zamontowaną, tamtą wyprasowałem, wprasowałem tą prawidłową, sprawdziłem jeszcze odległość pomiędzy pompą oleju a tą flanszką, która jest na ośce, tak żeby też mieć pewność, że to nie kroi podczas kręcenia. Odległość pomiędzy tymi 2 żółtymi liniami to zaznaczone czerwoną strzałką. Dokładnie jestem około między 2 a 3 mm luzu, więc mam pewność, że podczas kręcenia nic nie będzie się tam po prostu mieliło. Miska założona z powrotem, przyklejona już 3. raz na uszczelkę papierową. Niestety czasami tak jest, że trzeba do niektórych miejsc wracać po kilka razy. Tak samo w przypadku kolektora wydechowego, a dokładnie Westgate'a, też do niego wróciłem, ponieważ wspawałem flanszę do Westgate'a w momencie, kiedy silnik miałem na zewnątrz i podczas montażu okazało się, że Westgate dotyka o kielich, więc z racji, że miałem zdemontowany silnik, pospawałem to troszeczkę inaczej. Odciąłem flanszę, wspawałem ją trochę wyżej pod większym kątem, ale później okazało się po montażu, że w dalszym ciągu nie jest to, o co mi dokładnie chodziło, więc możliwe, że do tego będę musiał jeszcze raz wrócić, ale to na razie nie chcę o tym myśleć. Przyjdzie na to czas, na takie poprawek. Silnik był na zewnątrz, mogłem go sobie obrócić na stojaku dokładnie tak jak mi pasuje, więc zrobiłem też od razu spływ oleju z turbosprężarki,
Po lewej stronie flansza nierdzewna docięta na laserze w międzyczasie, następnie kolanko nierdzewne, łącznik z takim nacięciami, nazywa się to choinka, z taką moletką i po prawej stronie przykręcony kruciec hydrauliczny AN10 i to razem po lewej stronie zespawane ze sobą, po prawej stronie dokręcone do podstawy, do przedniej obudowy rozrządu i na środku założony kawałek gumowego węża skręcony tymczasowymi opaskami, po prostu takie jakie miałem. No i tyle. I jeżeli chodzi o spływ, to powinno działać prawidłowo. Poprawki w silniku zrobione, więc można było z powrotem go założyć w miejsce docelowe. Silnik w sensie wrzucić na swoje miejsce i zacząć obudowywać osprzęt, ale zanim osprzęt, to w pierwszej kolejności dospawałem do końca baszbara, ponieważ na początku pospawałem go wstępnie i dospawałem kilka jakichś dodatkowych wzmocnień, obspawałem wszystkie rury do końca i muszę przyznać, że o ile sam koncept aluminiowego baszbara jest super, ponieważ jest on mega lekki, no to spawanie aluminium muszę przyznać, że nie jest tak łatwe jak na początku mi wychodziło. W sensie ono nie zawsze jest takie proste i oczywiste i akurat tutaj większość elementów miałem z tego samego materiału, rur, no to blaszki, które sobie dodatkowo dociąłem, były z nie wiem jakiego materiału i niektóre spawało się bardzo, bardzo ciężko, więc nie pokażę Wam z bliska jak on wygląda. Nie jestem zadowolony jeżeli chodzi o spawę, konstrukcyjnie jest ok, wszystko jest obspawane do końca, ale wiem, że na przyszłość myślę, że wszystkie elementy postaram się zrobić z jednego materiału, a nie po prostu z jakichś śmieci, które mam, bo o ile w stali czy w nierdzewce można coś takiego się bawić, no to zauważyłem, że w przypadku aluminium no to już jest momentami bardzo karkołomne wyzwanie, bo po prostu niektóre elementy były niespawalne albo bardzo ciężko spawalne. No niemniej baszbar założony już na auto, tutaj na zdjęciu przyspawane jeszcze dodatkowe mocowania do zapinek do maski, ponieważ tego wcześniej nie zrobiłem, a z racji, że nie miałem chłodnic i po prostu miałem taką możliwość, to chciałem już to zrobić, ponieważ ostatnio jak auto stało, to maska była po prostu zamknięta na trytkę, a teraz już chciałem chociaż ten etap mieć za sobą, czyli dorobić mocowania do zapinek do maski. I tutaj już założone zapinki, założona chłodnica, no i można było przejść do ciągu dalszego montażu osprzętu. Ale jeszcze zanim osprzęt, no to układ wydechowy, tymczasowy i tymczasowy wał napędowy, którego niestety nie mam zdjęcia. Zanim zrobiłem wydech, wiedziałem, że potrzebuję wał napędowy jakikolwiek, ponieważ auto miało wyjechać o własnych siłach, więc z tyłu jest założona na razie jedna półoś, z drugiej strony nie ma półosi, ponieważ jeszcze nie do końca wiem, jakie półosie będę chciał i jaki dyferencjał będę docelowo tam montował, więc na razie jest założone po prostu to, co miałem, zarówno jeżeli chodzi o napęd, półoś, dyferencjał, jak i wał napędowy. No i wał po prostu jest zrobiony ze śmieci. Są połączone dwa kawałki wału napędowego z E39. Na środku, żeby to połączyć ze sobą, ponieważ trzeba było to skrócić, wał jest w tym momencie jednoczęściowy, jest połączony kawałkiem rury wydechowej. Jest totalnie krzywo, ale to po prostu ma się kręcić. I tak to miało wyjechać, o czym wiecie, jak powiedziałem w pierwszym klipie, nie wyjechało. Ale na razie chodzi mi tylko o to, żeby to auto po odpalaniu, żeby zrobiło po prostu pierwsze metry o własnych siłach. Ale jest potrzebny też układ wydechowy. On wcześniej się kończył tuż za skrzynią biegów, albo na dobrą sprawę na wysokości skrzyni biegów. Więc chciałem dokończyć go w miarę możliwości, nawet nie całego, tylko po prostu zrobić chociaż jakikolwiek ten układ wydechowy. Więc zacząłem pasować elementy te, które miałem, czyli kolanka i rurę nierdzewną. Cały wydech jest 3-calowy. No i na środek jako tłumik środkowy dokupiłem tłumik RM Motors, który wcześniej już miałem do czynienia właśnie z tymi tłumikami. Bardzo mi się podoba jakość wykonania, więc zdecydowałem się dokładnie na taki tłumik. Całość pospawana ze sobą, połączona i pospawana ze sobą trochę na aucie, trochę na zewnątrz obspawana. Było to na tyle proste, że mam bardzo dużo miejsca właśnie jeżeli chodzi o układ wydechowy i mogę sobie dorobić dodatkowe miejsce mocowania w tych miejscach, gdzie chciałem i przewidziałem to w momencie, gdy robiłem łapę skrzyni biegów, więc jest tam po prostu takie oczko montażowe do wibratorizatora, które tutaj właśnie jest zamontowane w przedniej części. A jeżeli chodzi o tylną część wydechu, to dorobiłem takie mocowanie w oczku montażowym do dyferencjału. Jest dorobiony taki malutki kątowniczek, do niego pręty nierdzewne dospawane do wydechu
i wydech kończy się tuż przed dyferencjałem, ponieważ ze względu na modyfikację wózka mam zabrane miejsce na wydech, ponieważ wcześniej w tym miejscu szedł sobie układ wydechowy, a ze względu na to, że mam te wieżyczki tak jakby na dole obniżone na mocowania 2 haczy, no to musiałem się w tym miejscu na razie zatrzymać i zrobić po prostu taki chamski wydech, który póki co musi wystarczyć. Myślę, że docelowo on będzie przedłużony do końca, będą dodane jeszcze tłumiki, ale na razie do odpalenia i do pierwszych jakichś tam metrów to powinno wystarczyć. Wracając do sprzętu silnika, jeden element, o którym też mówiłem kilka razy, w końcu go zrobiłem, czyli chłodzenie oleju. Dotoczyłem taką tulejkę, która jest wyjściem na chłodzenie oleju, przykręconą do podstawy filtra oleju. W środku uszczelnione na jednej aluminiowej i jednej miedzianej uszczelce. Przykręcone, dzięki temu, że cała tuleja była frezowana, przykręcone kluczem 27 i z jednej strony właśnie jest, z tej strony wyjścia jest dorobiony gwint na AN10, tak żeby przykręcić tam od razu zakuty wąż na chłodnicę oleju i to jest już gotowe, można powiedzieć docelowe, a tymczasowy jest element powrotny, ponieważ jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Powrót był w dolny korek i jakoś tak się zakręciłem, jeżeli chodzi o tokarza i jeżeli chodzi o dotoczenie tego elementu, że o nim zapomniałem. Więc póki co zrobiłem to w ten sposób, że do oryginalnego korka przyspawałem po prostu zwykłą końcówkę z gwintem AN10. Środek jest rozwiercony na FI12. Całość jest zaspawana jakby jeden z drugim elementem. No i tyle. W środku jest otwór, całość jest przykręcona, dociśnięta oryginalną uszczelką. I póki co to będzie działać, za jakiś czas dotoczę sobie taki ładny element, ale na razie spełnia to swoją funkcję w 100%. Tutaj już przykręcone na auto. Czerwona strzałka to jest kolanko 90 stopni AN10, ponieważ na razie nie mam chłodnicy oleju. Nie wiem jeszcze na jaką chłodnicę się decydować i czy decydować się na termostat, więc na razie jest przykręcone wyjście, ale jako chłodnicę służy po prostu bypass, żółta strzałka. Po prostu kawałek rury, kawałek węża, który wychodzi sobie z wyjścia na chłodnicę, idzie w dół i wraca z powrotem do filtra oleju. Czyli jest taki obiekt na chłodnicę, który nie jest jeszcze chłodnicą, ale najważniejsze jest to, że to wyjście i wejście już jest. Więc będę mógł tutaj zarobić sobie przewody, zakuć, przykręcić je i testować po prostu chłodzenie. Myślę, nie ma potrzeby po prostu dalej kombinowania z tym. Jeżeli chodzi o podstawę filtra oleju, zielona strzałka, w miejsce oryginalnego czujnika ciśnienia jest przykręcony czwórnik, nie trójnik, tylko czwórnik z 4 wyjściami, w sensie jedno wejście i 3 wyjścia. Od dołu, którego nie widać, jest wyjście na zasilanie oleju turbosprężarki. Od boku jest czujnik temperatury, który jest w odpowiednim miejscu, ponieważ jest tam cały czas obieg przez niego. A u góry ten gumowy wąż, który widać, na którym na dobrą sprawę patrzy ta zielona strzałka, to jest manometr ciśnienia oleju. Analogowy manometr najzwyklejszy, wkręcony po prostu w ten czwórnik w celu sprawdzenia, jakie jest na bieżąco ciśnienie oleju, tak żeby mieć pewność, że ono jest podczas rozruchu, żeby po prostu mieć podgląd na żywo, jakie jest to ciśnienie podczas rozruchu, no i podczas późniejszego docierania silnika. Jeszcze kolejna rzecz tymczasowa, którą zrobiłem sobie póki co, a w międzyczasie zrobię ją tak jak powinna być. Kolektor ssący M50, wiązka jest M52, więc silnik krokowy też jest M52. Jest on założony po prostu na trytkę, jest dobrany wąż jakikolwiek, by mi się to średnicą zgadzało do silnika krokowego, pomiędzy silnikiem krokowym a rurą dolotową. Na razie jest to trochę na patencie, ale mam już listę silikonu, które do tego będę potrzebował. I to celowo zrobię to tak jak powinno być, a na razie najważniejsze jest to, żeby po prostu ten silnik krokowy był. I tak samo IAT też jest założony tymczasowy, ponieważ kolektor ssący, który kupiłem, był całkowicie goły, miał nawet odkręcony czujnik temperatury, nie mam pojęcia po co. No ale nie miałem tego czujnika, więc na razie założyłem po prostu wciśnięty, jakoś owinięty taśmą czujnik temperatury z M52, z kolektora M52, który jest na taką jakby szybko złączkę, M50 jest przykręcany. Więc myślę, że za jakiś czas po prostu dokupię przykręcany oryginalny czujnik
do tego kolektora i temat będzie zamknięty. Kolektor założony i można było przejść do wiązki elektrycznej. Którą to wiązkę zacząłem robić już jakiś czas temu, przygotowywać, ponieważ dwie wiązki silnika miałem. Jedną Z39, która służyła mi jako dawcę części. Być może za jakiś czas z niej skorzystam. Ale wiązka, na której się opierałem, to było E36 M52. Z tym, że minus tej wiązki był taki, że po pierwsze była po decie, po drugie była strasznie pocięta i o ile niektóre elementy lutowane były ok po rozizolowaniu i wyglądały w ten sposób, niektóre wyglądały w ten sposób, czyli nie wiem, były nacięte i zaizolowane z powrotem, a niektóre były w mój ulubiony sposób, czyli zrobione na tak zwaną skrętkę, czyli skręcone kable i owinięte izolacją, coś po czym dostaję drgawek, jak to tylko widzę. Kostkę, która przykręca wiązkę elektryczną do budy, też rozizolowałem i też w środku były straszne rzeczy. Niektóre przewody były jakoś pododawane, poizolowane dziwnie, więc trzeba było to ogarnąć i przy okazji wpiąć w całą wiązkę deta, ponieważ powiem o tym jeszcze później. Póki co mam tą wiązkę, mam deta, więc na razie zależało mi na tym, żeby wykorzystać po prostu to, co mam i na tym odpalić ten silnik. On nie będzie jeszcze strojony, nie mam na to funduszy, wiele rzeczy nie jest jeszcze gotowych, o czym przed chwilą mówiłem, więc na razie najważniejsze to, co było dla mnie, to po prostu ten silnik odpalić na tym, co mam, czyli wpiąć deta w całą wiązkę, naprawić ją, przerobić ją i w kontekście przerobienia jej pod osprzęt, który mam. Wspominałem w poprzednich filmach, że zastosowałem alternator od Waga 180 A i różnica, jeżeli chodzi o ten alternator, jest taki, że on ma kostkę we wzbudzenie, dwupinową kostkę, no i po numerach z regulatora napięcia znalazłem zamiennik tego alternatora i po zamienniku tego alternatora znalazłem też zamiennik regulatora napięcia i to, co jest najważniejsze w tym momencie, czyli znalazłem informację, gdzie jest feedback, a gdzie jest lampka, ponieważ w M52 pojedynczym Vanosie alternator ma jedno wejście plus stały i jedną informację na wzbudzenie, nie ma tam więcej pinów. W przypadku TU są 2 albo 3 piny, które jednym jest wzbudzenie, w innym jest informacja na zegary, w innym może być jeszcze informacja na sterownik, a w przypadku tej wiązki potrzebowałem tylko feedback, czyli wzbudzenie i miałem taką kostkę już wcześniej znalezioną, więc dolutowałem sobie jeden z kabli od tej wiązki do wiązki M52, tej, którą miałem, i feedback był gotowy. Przy okazji też wszystkie przewody elektryczne, które były częściowo też naprawione, ponieważ były poodcinane, oznaczyłem etykietkami, tak żeby wiedzieć, która wtyczka jest do czego, ponieważ niektóre wtyczki się dublują, w sensie są takie same do niektórych z czujników, a tak opisałem sobie wszystkie i nie było opcji, żeby się pomylić. Plus do tego dosyć fajnie to ułatwia pracę w momencie demontażu i montażu wiązki. No a skoro miałem ją też w kawałkach, to chciałem zrobić jeszcze jeden upgrade, czyli usunięcie gniazda oryginalnego, tego okrągłego diagnostycznego i montaż nowoczesnego gniazda OBD2. I w tym celu dwa zdjęcia, które tutaj są, to zdjęcie to jest wtyczka OBD i informacje, które potrzebuję w celu montażu tego gniazda w wiązkę M52, czyli sygnały plus i minus. A tutaj z kolei informacje, które piny są istotne w momencie adaptacji tego gniazda pod OBD, czyli sygnały plus i minus. I dzięki temu zamontowałem w wiązkę elektryczną właśnie od razu gniazdo OBD, tak żeby nie bawić się w przejściówki, tylko od razu wpiąć sobie diagnostykę, bez żadnych przejściówek, po prostu móc wpiąć kompa tak, jak to powinno być. Wiązka gotowa, więc mogłem przejść do odpalenia, ale zanim jeszcze odpalenie, to w pierwszej kolejności chciałem nabić ciśnienie w układ oleju, tak żeby mieć pewność, że podczas pierwszego rozruchu jest układ w magistrali olejowej. I przyznam szczerze, że chwilę mi to zajęło, chwilę kręcenia mi to zajęło, żeby nabić to ciśnienie właśnie w manometr. I nie wiem do końca, co było problemem. Możliwe, że trochę za mała ilość oleju na sam początek, ale po którymś razie dolewania oleju filtr w podstawę filtra oleju udało się to ciśnienie nabić około 1,5 bara podczas kręcenia rozrusznikiem. I to już dało mi pewność, że mogę próbować silnik odpalić. W tym momencie powinienem powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz a propos deta,
był wpięty w wiązkę M52 jako fuel implant, czyli jako sterowanie wtryskami. I miałem pewne problemy z zarówno wpięciem go, jak i później adaptacją czujników, tak żeby DET widział prawidłowo wszystkie czujniki. Nie będę wchodził w szczegóły, trochę po prostu pokonał mnie software z jednej strony. Z drugiej strony poprosiłem o pomoc kilka osób i nie chcę tutaj jakby więcej mówić na ten temat, jedynie podsumuję to słowami, taką sentencją złotą: jeżeli umiesz liczyć, licz na siebie. Więc zrezygnowałem chwilowo z odpalania na decie i wróciłem do fabrycznego sterownika, który miałem, z fabryczną nieprzerabianą mapą M52B20 i na tym sterowniku chciałem odpalić silnik, ponieważ czysto teoretycznie on powinien odpalić. No i to była po prostu na ten moment jedyna opcja, jaką miałem. Mocne 2 na 10. Nie wiem, czego to jest kwestia, prawdopodobnie seryjnej mapy, seryjnego sterownika. Za chwilę podepnę się jeszcze kompem i zobaczę, czy aby na pewno wszystko jest widoczne, ale silnik chodzi. Nawet nie wiem, czy chodzi na wszystkie cylindry, bo chodzi tak nierówno i tak faluje. Ale chyba nie obejdzie się bez od razu wpięcia deta i od razu ustawienia jakiejś mapy startowej, tak mi się wydaje. No ale niestety w tamtym momencie skończył mi się po prostu czas i możliwości. No i trzeba było auto wypchnąć na zewnątrz i kręci, nie odpala, niestety. Plan na najbliższy czas jest taki, żeby po prostu zebrać siły i fundusze na to, żeby to po prostu dokończyć. I tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o deta, tutaj jest upchana instalacja w środku. Ten czerwony przewód to jest przewód podciśnieniowy, który będzie szedł do mapensora, do deta. Jeżeli chodzi o stricte samego deta, nie mam pojęcia, czy będzie docelowo strojony na decie, czy na jakimś klasiku na przykład. Czas pokaże. Na ten moment ten det jest i po prostu na nim prawdopodobnie się go odpali. Ewentualnie zrobię jakieś wstępne strojenie na drodze. Bo po prostu nie wiem, jak ten silnik będzie się zachowywał i po prostu jest jedną wielką niewiadomą. No ale to, co jest najważniejsze na ten moment, to można kręcić rozrusznikiem, nabijać ciśnienie oleju, tak żeby ten olej sobie krążył tam w tym silniku, chociaż trochę go smarował. No a za jakiś czas, jak zrobi się trochę więcej miejsca, możliwości czasowych, to dokończę tą instalację, albo zrobię po prostu drugą, ponieważ mam drugą wiązkę od E39 M52, więc możliwe, że zrobię drugą wiązkę trochę lepiej, stricte pod siebie, usuwając wszystkie niepotrzebne rzeczy, takie jak na przykład sondy lambda, które nie są potrzebne. To akurat jest do wiązki cewek, ale to też można naprawić. Usunąć wszystkie niepotrzebne rzeczy i wtedy to dopiero odpalić na docelowej wiązce i myśleć dalej o strojeniu. Trochę rzeczy nie jest jeszcze dokończonych. Tutaj na przykład trzeba zrobić więcej miejsca, lepiej ustawić silikony, bo te kolanka, o których tam wcześniej mówiłem, trochę się opierają o siebie. I tutaj jest mniej więcej miejsca na palec, ale nie powinno to się przetrzeć. Powinno to działać prawidłowo. Ewentualnie tą opaskę jeszcze zmienię, tak żeby to wszystko działało jak powinno, żeby było sensownie skręcone. Nie ma mocowania na lampy, są po prostu trytki, na razie to wystarczy. Najważniejsze jest, że są mocowania na zapinki do maski i to też zostanie, plus jeszcze później mocowania do chłodnicy wody, bo ona też jest na razie luźna. Jeżeli chodzi o rzeczy pod maską, no to myślę, że większość jest skończona. A, nie ma oil catch tanka na razie, więc po prostu będzie tutaj albo filterek, albo rura, a później zrobię gdzieś catch tanka. Na początku myślałem, że może tutaj, wyspawam sobie coś nierdzewnego, ładnego, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie może być po prostu zwykła rura na zewnątrz i to wystarczy. No, jeżeli chodzi o silnik, to by było na tyle, a jeżeli chodzi o wnętrze, to jest zaklejone, no ale co z tego, skoro problem niestety dalej
występuje. I o ile tutaj wody nie ma i wszystko wygląda całkiem sucho, no to dzisiaj zorientowałem się, że tam już woda jest. Nie wiem, czy będzie to widać na filmie. O, widać, pięknie widać, że sobie woda chlupocze. Nie mam pojęcia, skąd ona się tam dostaje. Więc wyciągnę fotel tak, żeby on mi przeżył, żeby nie zamógł i żeby szlak go nie trafił. No ale wnętrze jest pomalowane, odświeżone i wygląda w sumie całkiem ok. Mówiłem o shifterze, ale nie pokazywałem w końcu zdjęcia go. A, wiązka też w środku jest cała oklejona. W sensie wszystkie wtyczki są poopisywane, tak żeby później wiedzieć, co do czego jest. Nie pokazywałem shiftera, ale tak on wygląda i działa naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o wybór biegów. Nie ma dźwigni ręcznego, są tam dwa łożyska. Nie ma dźwigni, bo jest po prostu w malowaniu. Tutaj z tyłu jest pompa, będzie wodzik regulowany dokładnie tak jak miałem wcześniej, tylko po prostu to zrobione od nowa. No i tyle. Jeżeli chodzi o wnętrze, to po prostu na razie tak zostanie. Akumulator jest na patencie, żeby można było go łatwo włożyć, wyjąć. Tutaj wcześniej była taka podstawa, ona jest też w malowaniu proszkowym, tak żeby była ładna, piękna, czarna. I tyle, jeżeli chodzi o wnętrze. A, zapomniałem się pochwalić jeszcze. Mały, drobny detal. Taśma karbonowa za 30 zł. Mega mi to zrobiło wygląd tego auta w środku. Bo wcześniej było strasznie przeszorowana ta klatka tutaj w tym miejscu. Zwłaszcza od tamtej strony, od strony kierowcy, gdzie miałem pasy 5-punktowe Sabelta z wielką klamrą, która zawsze lądowała na tej klatce i ją szorowała. I teraz już jest całkiem tak ładnie, sensownie. A za jakiś czas u góry jeszcze tutaj będzie otulina klatki, tak w tym miejscu na wejściu i tutaj u góry, żeby było zabezpieczeniem na głowę. Nie będzie w miejscach wszystkich, jakie tylko mogą być. Ostatnio widziałem zdjęcie, jak ktoś nawet nie miał deski rozdzielczej, co prawda, ale nawet na tej rurze założył tą otulinę. Nie mam pojęcia po co. Ale nie, tutaj będzie tylko w miejscach, które mogą być kontaktowe z klientem Drift Taxi bądź ze mną. I tyle z tego aktualnego odcinka. Następny nie mam pojęcia kiedy, pewnie dopiero na wiosnę, ale spokojnie, będą rzeczy nowe nagrywane, ponieważ ostatnio mieliśmy podejście z Sylwestrem do nagrywania zetki, ale średnio nam się to udało, w sensie mi się średnio udało dobrze ogarnąć dźwięk i wyszedł dramatycznie źle, więc musimy jeszcze raz do tego podejść. Plus do tego w międzyczasie też mówiłem o tym, ale wspomnę na koniec, robię film o ustawieniach tylnego zawieszenia na przykładzie tego auta i ogólnie na przykładzie kilku różnych opcji, możliwości, które możecie zrobić tanim kosztem, ale też trochę większym kosztem, tak żeby prawidłowo ustawić sobie zawieszenie, zmodyfikować je stricte pod drift, ale dodatkowo też pójść po prostu dalej, jeżeli chodzi o walkę z trakcją. Jestem w momencie zbierania materiałów do tego filmu i za jakiś czas będzie, nie mam pojęcia jaka kolejność, ale mam nadzieję, że teraz regularność będzie większa, a jeżeli chodzi o sedana, no to musi sobie po prostu poczekać. Także na ten moment tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.